Tak sobie myślę, że miałam nagrać ten film już dawno, ale go nie nagrałam. A czas bardzo szybko leci. I jutro się przeprowadzamy, bo już minęły 3 miesiące. Ale to jest film z moim nowym koniem. Nasze ostatnie lążowanko tutaj, misiu. Chyba, że rano połazimy chwilę, zanim wsiądziesz do transportu. No nie? I nowy domek cię czeka. Tym sposobem ja i Siweczek mówimy dzień dobry. Także dzień dobry po długiej przerwie. To będzie trochę film wspominkowy, bo Siweczek zawitał do mnie w październiku, a właściwie to ja zawitałam do Siweczka. To jest King Crown Secret. Siwy konik, który pojawił się w moim życiu totalnym przypadkiem. No ale spojrzałam w oko i uznałam, że będzie mój. Także możecie poznawać te miejsca, bo to jest Darboven, stajnia, w której staliśmy kiedyś z Foreverem, zresztą stajnia, z której kupiłam też Forevera, co prawda jako prywatnego konia. Siweczek w planach miał pracę być może w szkółce, ale że był nieopierzony i nie było za bardzo komu z nim popracować i czasu, no to z przypadku znowuż pojawiłam się tam ja. No i miłość od pierwszego wejrzenia, co wam będę ściemniać. Także popatrzcie sobie na kilka urywków treningów. Nie jest to nic wspaniałego, to jest wszystko work in progress. No i tak naprawdę te pierwsze treningi, jak sobie patrzę, to jeszcze są fajne, bo był duży plac. A niestety, że to był październik, już końcówka, no to zaraz zaczęła się szarówa i nie było jak jeździć na placu. A że to jest koń młody, mocno idący, nieopierzony, bez równowagi, no to hala nas trochę zmiotła nagle. Także cały początek to była ląża. Rzadko wsiadałam. Teraz już troszeczkę zaczynamy się dogadywać. Zmieniliśmy też stajnię. Siweczek stoi już tam, gdzie Forever. Ja mam wrażenie, że w ogóle zaczynam od końca, ale to nie ma znaczenia. Jak obejrzycie do końca i posłuchacie, to będziecie wszystko wiedzieć. King jest ćwierćślązakiem, ale w papierach ma też jakieś takie znane konie. Natomiast w ogóle to nie miało dla mnie znaczenia. Także znaczenie miało dla mnie to, że jest bardzo miły, ma super charakter, fantastyczne podejście do człowieka, jest dojrzały wiekiem, a nie zmęczony pracą, co zawsze było dla mnie ważne. I bardzo się cieszę, że stał się częścią naszej małej rodzinki. No, czekałeś na to cały ranek. Ja wiem. Wiem, że czekałeś na to cały ranek. A umyłam ci pysk nawet. Umyłam pysk. Nie wiem do końca w jakim celu. O, i pyskiem w ziemię. Jeszcze takim lekko wilgotnym od mokrej chusteczki, więc będzie się dobrze lepić. Zastanawiałam się, czemu dzisiaj śmierdziałeś kupą. Ale wszystko jasne. Nie? Powiem wam, że trochę stresuję się wrzucając ten film, bo to nie są piękne obrazki. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie są piękne obrazki, bo to wcale nie jest prosty koń. Dla mnie przesiadka z Forevera na niego też była bardzo trudna, bardzo wymagająca fizycznie. Hala, na której nie miał miejsca, żeby biec, była dla niego bardzo trudna. Jest koniem mocno emocjonalnym, stresującym się różnymi rzeczami, mocno tak łapiącym taką chowającą się postawę szyi, więc ja to w ogóle patrzę na te filmy i mam wrażenie, Boże, on cały czas chodzi taki schowany, zaraz wszyscy mnie poślą na jakieś ukrzyżowanie za to, że konia ciągam,
a tak naprawdę to jest po prostu jego jeszcze brak równowagi. Bardzo jest koniem mocno idącym, mocnym na ręce, że czasami to już jest aż kwestia bezpieczeństwa. No już teraz nie aż tak, ale to była kwestia bezpieczeństwa, żeby przetrwać, bo potrafił po prostu ze mną pójść i kończyliśmy na ścianie. Także te nasze treningi naprawdę były trudne. I teraz patrzę na to już trochę z perspektywy takiej, że jestem w stanie pogalopować i to nawet w półsiadzie i nie urywa mi rąk, kiedy to robię. I cieszę się, że mam te nagrania, chociaż kalkulatorem. Wybaczcie za kalkulator, ale to taki planowany, nieplanowany do końca film. No ale siweczek jest wspaniały, rusza się fajnie. Na koniec zobaczycie nawet, jak zaczynamy jakieś pierwsze podskoki, choć skoki to raczej nie jest jego gdzieś tam pierwszorzędny cel. Natomiast myślę, że to będzie naprawdę, naprawdę wspaniała przygoda i nie mogę się doczekać, co z tego nam wyjdzie. Cześć, Niuniuś. Hello. Pciup, pciup, pciup. No więc siweczek zapakowany do kliniki. Nie było trudno na szczęście. Bardzo się stresowałam, bo ostatnim razem, kiedy próbowałam go pakować, to był duży stres i było ciężko. Potem próbowaliśmy się uczyć wchodzenia, wypożyczyłam koniowóz, żeby go pouczyć, ale był taki mróz, że trap był cały w lodzie i on się po prostu ślizgał. Nawet ja się ślizgałam, nie byłam w stanie, wiecie, potem trochę wejść. A dzisiaj w sumie było ok. Dałam mu na wszelki wypadek pastę, bo tam jednak są 3 godziny drogi, żeby się nie stresował. I jedzie do kliniki w Toruniu na gastroskopię. Dlaczego gastroskopia w Toruniu, a nie w stajni? Przecież można w stajni. Po pierwszej gastroskopii, którą robiliśmy, żeby sprawdzić, czy ma wrzody, zakolkował mi wieczorem tego samego dnia. Nie wiemy dlaczego. Nie ma żadnej przyczyny stwierdzonej, dlaczego to się stało, więc żeby moje nerwy ratować, pojechał na gastroskopię do kliniki, a przy okazji go sprawdzą, jak on wygląda. To jest po prostu życiowy cel każdej koniary, a przynajmniej mój, nie siweczku. Tu mieszka siweczek, a tu Farcik. King bardzo szybko dogadał się z Foreverem. Właściwie no, przyjaźń od pierwszego wejrzenia, co bardzo mnie cieszy. Stoją razem na padoku, mają boksy obok siebie, także naprawdę marzenie każdej koniary, a przynajmniej moje. Bardzo się cieszę, że się tak dogadują. Świetnie sobie radzą razem na padoku. No i tutaj jesteśmy już w naszej stajni w Szamudzie. No i jak widać, no, hala nadal nie jest wielka, nadal pracujemy nad tempem, pracujemy nad równowagą, pracujemy nad tym, żebym nie musiała go jechać cały czas w ręku, tylko żeby gdzieś tam on tym swoim własnym noskiem szukał tej równowagi. No i też, żeby ta równowaga nie była wynikiem tylko tego, że biegnie do przodu w panice, ale tak jak mówię, to jest koń mocno emocjonalny i tutaj te pierwsze jazdy w nowej stajni też były dla niego troszkę stresujące. Tak jak Wam wspomniałam, mieliśmy przygodę już nawet z kliniką, zaleczyliśmy wrzody, także wszystko jest jak to się mówi, ok. I tak naprawdę przed nami tylko kolejne treningi i kolejne próby opanowania tempa, opanowania zakrętów, opanowania galopów, no i tego, żeby on zaczął się otwierać. No i właśnie, no nie wygląda to jeszcze super, ja wiem, ale myślę, że też takie fragmenty robocze w dzisiejszych czasach mają już swoje miejsce. Że no niestety, ale praca z koniem nie zawsze wygląda od początku super i nie każdy koń od razu idzie w przepięknej ramie. I to często nie jest tak, jakbyśmy chcieli, nie jest tak, jak chcielibyśmy, żeby wyglądało na zdjęciu.
Niestety. Dawaj, dawaj. O Jezu, błoto. Dramat. Cześć koledzy. Cześć Forcik, będziesz dobrym kolegą? Tak. Natomiast ja obserwuję, jak jego ciałko powoli nabiera koordynacji ruchowej. Widzę, jak na ląży już jest w stanie nie wywracać się przez nos, co zrobił za pierwszym razem, jak go wziąłem na ląży, to postanowił się przewrócić. No bo tak szedł galopem. I myślę, że to najlepiej świadczy o jego totalnym braku równowagi. Zaczyna mi się naprawdę jeździć fajnie i cieszy mnie właściwie każdy dzień z nim i każde ćwiczenie. Jest on zupełnie odwrotny do Forevera, bo tak jak Forever nigdy nie potrzebował człowieka, tak King bardzo fajnie współpracuje z człowiekiem, zarówno z ziemi, jak i z siodła. Jest w nim dużo takiej chęci do nauki, bardzo szybko łapie wszystkie ćwiczenia. No i pomimo tego, że gdzieś tam no to jego stresowe podejście jest trudne i wymaga ode mnie też dużo spokoju i dużo takiego, wiecie, przestawienia się, żeby nie wymagać od niego za dużo i mieć świadomość tego, żeby nie myśleć o tym, że cały czas muszę coś poprawić, tylko dać czasami mu poszukać dobrej odpowiedzi na to, o co go proszę. No to jestem bardzo zadowolona z tego, jak nam to idzie. I no cóż, no to są nasze takie początki tak naprawdę, 3 miesiące. Staramy się nauczyć kręcić koła i nie lądować w ścianie, ale to już w sumie nam wychodzi, jak widać, nawet w galopie. Uczymy się pomału jakichś drobnych elementów ujeżdżeniowych, uczymy się pomału jakichś drobnych drągów, jakichś drobnych małych skoczków. No i czekam na pierwszy teren. Naprawdę czekam na pierwszy teren. Cześć! Co tam? Mama, jaki miły kolega. Chłopaki. Tak więc jeżeli dalej tu jesteście i pomimo tego, że nic nie wrzucałam, bo tak wyszło, to jest takie moje hobby i mój pamiętniczek koniczkowy i powiem wam, że fajnie jest czasami spojrzeć na filmy i sobie powspominać. To fajnie, że jesteście i dzięki i mam nadzieję, że będziecie obserwować, co tam u nas się dzieje i zbijecie 5 na zawodach, jak się kiedyś na nich spotkamy, chociaż no do zawodów to jeszcze długa droga. A w sumie nie powiedziałam najważniejszego. King ma 6,5 roku, no ale jak widać, no nie jest przepracowany, jest siwy, jak widać. Ja już widzę, że mu łeb siwieje coraz bardziej i wcale mnie to nie cieszy. Jest po dziadku Ślązaku, wrzucę wam tu zaraz, jak wygląda dziadek Ślązak i marzę o tym, że kiedyś on też będzie tak wyglądał. Także bardzo wam dziękuję za oglądanie. Na koniec zostawiłam do deserek skoczek. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa! A kto tam? Cześć, kochanie! To dzisiaj skakał 2 krzyżaki. I ktoś wcale nie chciał skakać. Tak? I szeroko rączki. Szeroko rączki. Szeroko rączki. Tak jest! Choć uznał, że ciocia jest lepsza od matki. A to ja dałam smaczkę. Co to ma być, ja się pytam.